Dzień dobry ponownie. Chociaż u mnie za oknem ciemna noc. Po szaleństwie z wystawieniem ocen. No i teraz na lekcji poprzedniej rozwiązywaliśmy zadania z wykorzystaniem tego związku między zmianą energii mechanicznej i pracą siły zewnętrznej. Zmiana energii mechanicznej równa się pracy siły zewnętrznej i można ten związek rozpisywać dla pojedynczego ciała, ale również dla układu ciał i u nas mieliśmy do czynienia z układem ciał, czyli dwa ciała, dwa ciężarki połączone nierozciągliwą nieważką nicią przewieszoną przez nieważki bloczek, taki, że który nie stawia do żadnego tarcia również przy ruchu tej nitki. I ja tak jak mówiłem, że jeżeli pytają się nas tylko o drogę przebytą przez któreś z tych ciał, albo o prędkość początkową czy końcową, a nie musimy interesować się czasem w ruchu, to wtedy właśnie rozpisanie tego związku czasami daje bardzo szybkie rozwiązanie. I to jest przykład, że właściwie po narysowaniu właściwym tego rysunku, znaczy ponieważ to będzie nagranie tam w YouTube dość długo i część właśnie może nie mieć dostępu albo nie znajdzie tej lekcji, gdzie to było wyjaśnione, no to krótko tylko przypomnę, że co tu się dzieje, że te dwa ciała tak zostawiamy w tej pozycji i puszczamy. W tym momencie ten ciężar tego ciężarka będzie decydował o ruchu całego układu. Ten klocek będzie poruszał się do dołu ruchem jednostajnie przyspieszonym, ten w prawo też ruchem jednostajnie przyspieszonym. W danym momencie prędkość obu ciężarków będzie taka sama i przyspieszenie jest cały czas stałe i jest takie samo co do wartości dla jednego i drugiego ciężarka. I znamy tu w tym przypadku wysokość tego ciężarka do ziemi i pytamy się, z jaką prędkością ten ciężarek uderzy o ziemię, czy po pokonaniu drogi równej h. I właśnie jeżeli takie pytanie jest, to właściwie rozpisanie tego związku daje prawie że tam 2-3-linijkowe rozwiązanie. No, mogliśmy nawet to pominąć i od razu rozpisywać, czyli pierwsza linijka, druga i przekształcenie wzoru. Czyli tu już mamy właściwie w drugiej linijce równanie z jedną niewiadomą, tylko jest przekształcenie wzoru i obliczenie. I drugie zadanie, może od razu, żeby już nie wracać do, chociaż nie, to po kolei zrobimy. No i teraz to samo zrobimy z tą metodą tradycyjną, znaczy wy mieliście zrobić, to jest porównać własne rozwiązanie z tym moim. Metodą tradycyjną. Na czym polega ta tradycyjna metoda? Na obliczeniu z drugiej zasady dynamiki przyspieszenia jednego klocka i drugiego, bo jest takie samo co do wartości. Potem będzie analiza ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej i wyprowadzimy wzór na prędkość końcową w zależności od przyspieszenia i wstawimy to przyspieszenie obliczone właśnie z dynamiki. No i próbujemy teraz to robić. I to jest właśnie to. Więc tak, ponieważ mamy dwa ciała, ten pierwszy klocek i drugi, to musimy napisać drugą zasadę dynamiki dla jednego ciała i drugiego ciała. Więc i to wtedy lepiej jest w formie właśnie bez ułamków, ponieważ będzie łatwiej przekształcać, bo jak mieliśmy jedno ciało, to pisaliśmy A równa się FW przez M, ale tu lepiej nie mieć ułamków, prosi się przekształcać, jak mamy w formie siła równa się masa razy przyspieszenie. Czyli dla pierwszego ciała FW1 wartość siły wypadkowej działającej na pierwsze ciało to jest masa pierwszego ciała razy przyspieszenie. Jest taki samo dla obu, więc indeks tu już nie używamy. Co do wartości oczywiście. FW2 to jest M2 razy A.
no to musimy znaleźć wartość siły wypadkowej, tej pierwszej i drugiej. No to zaczynamy od wektorowego zapisu. Siła wypadkowa wektorowo, wypadkowa siła działająca na pierwsze ciało, z definicji to jest suma wektorowa wszystkich sił działających na nasze ciało. Więc na nasze ciało pierwsze działają dwie siły, Q1 i N1. Muszą zawsze przeważyć siły zgodne z przyspieszeniem, czyli przeważa siła ta Q1, ale przy zapisie wektorowym zobaczcie, że zawsze jest plus. Dodajemy te siły, nieważne jak one są skierowane. Tylko bardzo istotne jest, czy jest zapis wektorowy, czy nie. Jak ktoś opuści wektor w takim zapisie, to po prostu będzie błąd. Albo jak ktoś by tu zapisał wektorowo, to byłby też błąd. No i teraz, więc wektorowo to jest suma tych dwóch wektorów, tak, tych sił. I teraz, czemu będzie równa wartość teraz tego wektora siły wypadkowej działającej na pierwsze ciało? No, jaką jedną siłą, jak skierowaną, jakiej wartości moglibyśmy zastąpić te dwie siły? No to siłą działającą do dołu, o wartości równej różnicy wartości Q1 i N1, ale u nas N1 i N2 są równe zgodnie z trzecią zasadą dynamiki i oznaczamy po prostu to jako N. Tak? Czyli w takim razie siła wypadkowa działająca na to pierwsze ciało, to jest co do wartości jest równa wektorowo to jest Q1 plus N1, ale wartość tej siły to jest równa Q1 minus N. Bo ta siła N częściowo neutralizuje działanie tej siły ciężaru tego pierwszego klocka. I podobnie dla drugiego ciała. Siła wypadkowa działająca na drugie ciało to jest suma wektorowa wszystkich sił działających na drugie ciało. No to patrzymy, 4 siły działają. Raz, dwa, czyli N1, N2, T2, Q2 i FR2. Więc sumujemy te 4 siły. Ja akurat we właściwej kolejności to zrobię, to znaczy można w dowolnej kolejności, ale w takiej ja już wiedząc, co się zredukuje, później to umieszczam te siły, które tu będą pozostane, czyli będzie FW2 to jest N2 plus T2 plus Q2 plus FR2 i Q2 i FR2, czyli te dwie siły się równoważą, bo w tym kierunku ciało nie porusza się, czyli jak gdyby z pierwszej zasady dynamiki to wynika. Więc obok siebie zawsze te siły zapisuję, żeby można było właśnie wziąć je w klamę i pozbyć się ich. I zostaje tylko N2 plus T2. I teraz patrzymy, te siły są skierowane przeciwnie do siebie. Musi wtedy przeważyć siła zgodna z przyspieszeniem. Przyspieszenie jest zgodne z prędkością, ponieważ ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Już to wykazywaliśmy wcześniej. Czyli wartość tej siły wypadkowej będzie równa różnicy wartości tej siły i ten, czyli od wartości siły N1, N2 odejmujemy wartość siły T2. No to odejmujemy. Od FW2 już wartość tej siły to jest, tylko że N2 i N1 są równe N2 i N1 są równe i to jest po prostu N u nas. Więc będzie N minus T2. I teraz FW1 i FW2 wstawiamy tu i tu. No to wstawiliśmy do lewej strony. I tak jak mówiłem, jak mamy dwa ciała połączone linką, zawsze w tych dwóch równaniach to ta siła, jaką nitka działa na te ciała, będzie występowała zawsze z przeciwnym znakiem. To łatwo jest się pozbyć tej siły N, jakiej nie potrzebujemy chwilowo, przez dodawanie jak dodamy stronami obie lewej i prawej strony. Więc dodajemy lewe strony, to się równa sumie prawych stron. No to dodajemy lewe strony, tu prawe, siła N się redukuje, no to można ją nawet przekreślić, żeby to było widoczne. Zostaje tylko Q2 minus T2. Tu wyłączamy A za nawias, przed czy za to obojętnie i dzielimy teraz, jak A obliczamy, dzielimy przez ten nawias, do mianownika dochodzi M1 plus M2. No i teraz jeszcze tylko to Q2 i T2. No, Q1 to jest M1, przepraszam, Q1 to jest M1 razy G. No tak, dobrze. Q1 to jest M1 razy G. Ja mówiłem tu Q2, bo to patrzyłem w okienie, to jest Q1 oczywiście. Czyli Q1 minus T2 zostało. Q1 minus T2. Popatrzyłem w okienko kamery i tam jest bardzo malutkie. Q1 minus T2 przez M1 plus M2. No i Q1 to jest M1 razy G, Q2 to jest M2 razy G, bo wziąłem potrzebne do siły tarcia zaraz. No i siła tarcia, zgodnie z definicją, współczynnik tarcia jest siła nacisku to Fn2, a siła nacisku Fn2
ta siła jest równa co do wartości FR2 zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, a te dwie siły są równe, czyli FR2 i Q2 zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, no to te siły co do wartości też są sobie równe, czyli Fn2 równa się Q2. Czyli Fn2 to jest Q2, a Q2 to już tu mamy M2 razy G. No i teraz wystarczy w miejsce Q1 i T2 wstawić M1G i Mi M2G, tu jest wstawiony, wyłączamy G za nawias i już mamy to. No i teraz ta druga jak gdyby część, ten drugi segment tego rozwiązania, wiemy, że to jest ruch jednostajnie przyspieszony, no to piszemy automatycznie dwa wzory opisujące ten ruch, wzór na wartość wektora przyspieszenia, czyli zawsze wartość wektora musi być dodatnia, więc musimy od większej prędkości mniejszą odejmować, to VK minus VP przez delta T. I wzór na drogę składa się z dwóch wyrazów. VP delta T to jest, przypomnę, że VP delta T to jest droga, jaką ciało by przebyło, gdyby poruszało się cały czas ruchem jednostajnym z tą prędkością początkową, ale ponieważ przyspiesza, to przebywa większą drogę i właśnie o tyle większą, o A delta T kwadrat przez 2. I co my wiemy? U nas V na początku ciało ma prędkość równą, VP jest równe 0, na końcu tą prędkość już nie musimy indeksu, skoro mamy tylko jedną prędkość, to nie ma sensu tego indeksu pisać, więc to będzie V po prostu. Nasza droga przebyta, no to droga przebyta to będzie to H nasze, tak? Więc S jest równe H. I takich podstawień dokonamy w tych dwóch równaniach, no to nasze dwa równania wtedy przyjmą taką postać. VP jest 0, więc 0 razy cokolwiek to jest 0, zostanie tylko ten drugi wyraz. A tu też jest VPZ, więc to znika, a to będzie V. I mamy dwa równania i z tego my chcemy obliczyć prędkość końcową, no to trzeba się pozbyć czasu, więc z tego obliczamy czas, wstawiamy w to miejsce, do kwadratu podnosimy od razu, skracamy kwadrat z A, dzielenie przez 2 to jest mnożenie przez odwrotność, czyli raz jedna, druga, czy do mianownika wchodzi dwójka i mamy już wzór końcowy, prawie że, bo teraz my z tego V obliczamy, mnożymy przez 2A, bierzemy pierwiastek i w miejsce A wstawiamy ten wzór, który tu jest. Tu do tego wzoru, do licznika dojdzie dwójka i jeszcze H dojdzie. No i pierwiastek z całości. I teraz porównujemy ten wzór z naszym wzorem, z tego zadania tą inną metodą rozwiązania. I teraz porównajmy. Tu jest ten wzór z tej metody poprzedniej, do spisania tego związku. Muszę obok siebie te wzory napisać. A tu mamy ten drugi wzór. Proszę zobaczyć. No widzimy, że nie są takie same, znaczy w tym sensie, że tu jest GH na końcu, a tu jest ale oczywiście kolejność mnożenia jest taka sama, znaczy dowolna, więc widzimy, że to są identyczne wzory. No ale zobaczcie, ile miejsca trzeba było na to rozwiązanie, tak? A tu poprzednio no to były praktycznie 4 linijki, nawet to taka prawie 3, gdzie coś zawierające, tak? Więc warto znać tę metodę. No i teraz to samo z drugim zadaniem. To odkładamy i przypominamy zadanie drugie, które tu było. Drugie zadanie. No tu było troszkę inaczej, więc tu jest ta treść, gdyby ktoś właśnie kiedyś tam to oglądał, nawet nie musi być z tej szkoły, to żeby wiedział, o czym rozmawiamy, to jest treść zadania, ale tu jest wyjaśnię szybciutko. Te klocki chwilowo tu są w takim położeniu i teraz ktoś rozpędza, ciągnie za ten klocek w tamtą stronę, rozpędza do prędkości V i puszcza. No to się nagle ten klocek nie zatrzyma. Będzie się poruszał w tę stronę, ale coraz wolniej, ponieważ siła tarcia i siła Q1 będą właśnie hamowały ruch tych obu klocków. I po pewnym czasie się ten układ zatrzyma. I my pytamy się, jaką drogę ten klocek rozpędzony w danym momencie do prędkości V pokona do momentu zatrzymania. Czyli taką, jeżeli ten jakąś tam drogę pokona, to ten klocek o tyle samo się wzniesie do góry, czy o to hasie, czyli równie dobrze można powiedzieć, że pytamy się, na jaką wysokość w tym czasie wzniesie się ten klocek, czy to ten ciężarek pierwszy, czy ten. No to tu mamy rozwiązanie, szybciutko pokażę jeszcze raz rysunek, żeby jak ktoś miał właśnie treść, dane, rysunek z siłami
ta metoda poprzednia, już tu nie będę tłumaczył. Jak ktoś chce, to dojdzie do filmu, który jest na tym moim koncie wcześniejszego. I wychodzi to H, czyli o ile się wzniesie do momentu zatrzymania ten klocek pierwszy, no obliczyliśmy go. A teraz to samo metodą tą nową, znaczy nową, właściwie starą, a ta była nowa. No i dobrze. No i zobaczcie, schemat jest ten sam. Dwa klocki, no to dwa razy musimy napisać drugą zasadę dynamiki. FW1 równa się M1 razy A, MW2 to jest M2 razy A. I wypisujemy wektorowo siły FW1, FW2, potem wartości tych sił, potem wstawiamy te wartości tu i tu, dodajemy stronami, żeby n się zredukowało, wyłączamy po prawej stronie A przed nawias, dzielimy przez to sumę mas, wstawiamy w miejsce Q1 te dwa wartości sił T2 i Q1. No to dokładnie tak samo jak wcześniej to było, to się nie zmienia. No to więc szybciutko pokażmy to. FW1, siła wypadkowa działająca na pierwsze ciało, wektorowo, to jest suma wszystkich sił, które działają na to ciało, czyli to jest Q1 plus N1. A ponieważ przyspieszenie, mimo że ten klocek do góry się porusza, ale coraz wolniej, w ruchu prostoliniowym opóźnionym, wektor przyspieszenia jest przeciwny do prędkości, czyli jest do dołu skierowany. A siła wypadkowa zawsze, zgodnie z drugą zasadą dynamiki, jest skierowana zgodnie z wektorem przyspieszenia, czyli z tych dwóch sił musi przeważyć siła Q1, ponieważ wypadkowa tych dwóch sił musi być zgodna z A. Czyli wartość siły wypadkowej będzie znowu równa różnicy wartości Q1 i N, bez zmiany. Czyli wartość siły wypadkowej pierwszej to jest Q1 minus N. Teraz siła wypadkowa działająca na ciało drugie. Tu już siła tarcia, ponieważ to ciało się porusza w lewą stronę, a siła tarcia zawsze przeszkadza w ruchu, to ona jest przeciwna do prędkości, więc w tym przypadku zgodna z tą siłą N2. Więc tu przy rysowaniu nie ma znaczenia, czy rysujemy ją dłuższą, czy krótszą, bo i tak będziemy sumować wartości tych sił później. I właśnie sumujemy te cztery siły, czyli N2, T2, FR2 i Q2. I obok siebie piszemy te dwie siły, one się zaraz zredukują, więc piszemy N2 plus T2 i to jest to Q2 plus FR2. Te siły się zrównoważą, zostają tylko N2 i T2. I teraz opuszczamy wektory, no teraz, ponieważ te siły tak samo są skierowane, czyli jakby wzmacniają siebie nawzajem, czyli wartość siły wypadkowej FW2 jest N plus T2, no bo N1 i N2 są sobie, N1 jest równe N2 i to jest po prostu N u nas. Ale też można spojrzeć na wektor przyspieszenia, że muszą przeważyć siły zgodne z przyspieszeniem, czyli no ponieważ obie są zgodne, więc sumujemy wartości tych sił. No i dalej już to proste, robimy to samo co wcześniej. Wstawiamy teraz to FW1 i FW2 do prawych stron, uzyskujemy takie dwa równania. Znowu widzimy, że N jest ta siła, którą nitka działa na oba klocki, jest zawsze, wchodzi z przeciwnym znakiem do obu równań, dodajemy stronami, ale jakby ktoś nie dodawał, to mógłby na przykład obliczyć N z tego wzoru i metodą podstawienia wystawić w to miejsce. Dokładnie to samo uzyska po przekształceniu. Czyli dodajemy stronami, żeby pozbyć się tego N się zredukuje, zostaje tylko Q1 minus T2, tu wyłączamy A przed nawias, dzielimy przez sumę tych mas i rozpisujemy to Q1 i T2 tak jak wcześniej, bez zmiany. Czyli Q1 to jest M1G, a T2 to jest współczynnik tarcia, to jest siła nacisku, ta Fn2, a ona jest równa ciężarowi drugiego klocka, czyli N2G. I wstawiamy teraz w miejsce Q1 i T2 te wartości, wyłączamy G przed nawias. No i dalsza część, ten drugi segment z rodzaju ruchu wychodzimy, czyli to jest ruch jednostajnie opóźniony, piszemy wzory pisujące ten ruch, to u nas, pamiętacie, u nas to A jest zawsze wektorem przyspieszenia, a wartość wektora zawsze jest dodatnia, więc musimy zawsze odejmować od większej prędkości mniejszą. U nas w ruchu opóźnionym większa jest początkowa. Zwykle się ją zaczyna nie VP, tylko V0, ale ja piszę zawsze VP, ponieważ uczeń wtedy wie, że P to jest początkowe, K końcowe, ale w zbiorach, w podręcznikach najczęściej to jest V0 oznaczone.
I wzór na drogę też ma podobną formę jak ten wzór w ruchu przyspieszonym, tylko właśnie ten VP delta T to jest droga, jaką ciało by przebyło, gdyby poruszało się ze stałą prędkością tą początkową, a ponieważ porusza się coraz wolniej, to krótszą drogę przebędzie właśnie o ten wyraz. No i teraz u nas co? Na początku ciało rozpędziliśmy do prędkości V, czy VP to jest V, a na końcu się ma zatrzymać, czy VK jest Z. Już tu przy tej prędkości początkowej nie trzeba pisać indeksu, no bo będzie tylko jedna prędkość. A droga przebyta to będzie ta wysokość, na jaką się wzniesie ten pierwszy klocek numer 1, ten, który tak zwisa na tej lince. Po wstawieniu tych wielkości do naszych wzorów, one zmienią swoją postać na tak. No ten pierwszy to będzie V minus 0, czyli V przez delta T, a tu no niestety to VP nie zniknie, no bo VP nie jest równe 0, jest równe V, tylko indeks zniknie no i zostanie ten drugi wyraz. I pozbywamy się z tych wyrównań czasu, czyli znowu jak tak wcześniej czas obliczamy wzorem z tego wzoru pierwszego, to delta T to będzie V przez A, wstawiamy delta T w dwa miejsca i tu, wstawiliśmy, tu podnieśliśmy do kwadratu, skraca się kwadrat z a tu do licznika przeniesiemy to V, czyli będzie V kwadrat przez A, wspólny mianownik to 2A, odejmujemy i wychodzi to podobny wzór jak wcześniej, V kwadrat przez 2. Włączymy początek z końcem, tak? I no my jako właśnie H obliczamy, no to wystarczy w miejsce A wstawić ten wzór. No to mogłem od razu już to zrobić, ale wstawiłem do mianownika obok A, znaczy obok dwójki jest cały ten wzór, no to jest dzielenie przez ułamek, to jest mnożenie przez odwrotność, czyli ten mianownik przejdzie nam do licznika. No to ten mianownik przeszedł do licznika. No, G umieściłem na początku, bo chciałem, żebyśmy porównali z tym wzorem, który uzyskaliśmy tą metodą poprzednią. No i te wzory były jednocześnie widoczne. Tak, o. To jest to, co teraz obliczyliśmy. A tu jest... No, gdzie to jest słabo widać. O, jest. To jest to, co teraz obliczyliśmy, a tu jest wzór. Tu gdzieś nawias, tak, o, nawias musi być. Wzór, który teraz znaleźliśmy, a tu jest wzór tą metodą poprzednią. Widzimy, że wzory są takie same. I teraz zobaczmy, ile tu nam zajęło to miejsce, bo ta część to praktycznie jest, później to będzie pamięciowa, właśnie nie będziemy jej pisać. Więc kilka linijek, a tu mamy prawie, zobaczcie, mamy prawie całą stronę różnych obliczeń. Więc czasami warto wiedzieć coś więcej, że niby ktoś się, jak ktoś się uczy niby więcej, to ktoś powie, o, to będzie bardziej zmęczony. Nie, bo w pewnym momencie ta osoba po prostu uczy się już coraz mniej, bo korzysta z tego, co było wcześniej i zna metody, które często przyspieszają rozwiązania. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Ja muszę dojść do siebie po maratonie dwudniowym, ale cóż, taka to jest praca. I czasami trzeba to wytrzymać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.